Witam Państwa, ja nazywam się Rafał Bobrek. Jestem ornitologiem, czyli takim biologiem od ptaków. Pracuję w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, to jest taka organizacja pozarządowa. No i poprowadzę dzisiaj tą wycieczkę ornitologiczną. Jako miejsce zostały wybrane Lasy Tymieckie. Dlaczego na ptaki najlepiej pójść rano i to bardzo wcześnie rano? Skąd to, z czego to może wynikać? Są najbardziej aktywne o poranku. Najbardziej aktywne. A pod jakim względem najbardziej aktywne są rano? Śpiewają. O właśnie tak, właśnie. Są aktywne głosowo, śpiewają. Najbardziej lubią śpiewać rano. No i dalsze pytanie, czemu tak rano lubią śpiewać? Mi się wydaje, że one się namierzają wtedy, bo one jeden śpiewa, drugi próbuje taki sam sygnał wydać i wtedy się odnajdują jakby, tak mi się wydaje. Tak. To jest dobry trop też. Są głodne, natomiast tak bardzo wcześnie rano, czyli zanim się jeszcze tak naprawdę rozwidni, ponieważ większość ptaków, szczególnie tych drobnych, to owadożercy, to a ptaki posługują się głównie wzrokiem, nie? To tak wcześnie, bardzo rano, jak jeszcze jest taka szarówka, to trudno im szukać pokarmu, nie? Bo słabo widać. Więc trochę można tak to ująć, że no obudziłem się, już nie ma co robić, głodny jestem, no ale jeszcze za bardzo nie będę szukał, no to pośpiewam, nie? To pośpiewam. Po co też pośpiewam? No śpiewam oczywiście, tam partnerka lubi słuchać, to śpiewam. Ale tak naprawdę śpiewam głównie z uwagi na sąsiada tutaj obok, nie? Żeby go przekrzyczeć. Żeby go przekrzyczeć, tak, ale przede wszystkim, żeby mu coś zakomunikować. Zaznaczyć, że to moje terytorium. Tak, zaznaczyć, że to moje terytorium. Nie, ja nadal żyję i dlatego śpiewam. I on wtedy wie. On też mi oczywiście odśpiewuje z taką samą informacją, żeby mnie czasem nie przyszło do głowy wybrać się do niego na wycieczkę, nie? Bo jak nie, to zaraz będzie, wiedzą Państwo, to nie jest lekko. Ptaki są ładne, ładnie śpiewają, ale jak chodzi o takie rzeczy jak obrona terytorium czy gniazda, to nie ma zmiłuj. Nie? Zachęcam do sprawdzenia. Obudzić się trzeba bardzo wcześnie i zobaczyć, ile ptaków posłuchać, ile ptaków śpiewa. Potem można znowu iść spać. Tak. To się da rozpoznać nawet bez lornetki, że to akurat jest myszołów. Bo jak Państwo spojrzycie, on trzyma skrzydła nie tak płasko w stosunku do linii ciała, tylko nieco je unosi w górę. Nawet stąd gołym okiem, że ma taki czarny pas na środku, na brzuchu i ten pas jest szeroki. To znaczy, że jest to samiec. Tak. Ale wiemy też, że to jest samiec, taki pas czarny. Ale wiemy też, że jest samcem, to śpiewa. U niektórych gatunków samice też potrafią śpiewać, ale akurat u bogatki tego nie robią. Ma swoich krewniaków, którzy wyglądają praktycznie identycznie, a najlepiej go rozpoznać po głosie. Akurat taka nazwa nie jest jakoś szczególnie wczesnowiosenny. Kwiat pierwiosnek. Tak, jest kwiat pierwiosnek, a tu jest... Nie ma nic wspólnego z kwiatem pierwiosnkiem. Nie, w ogóle z wiosną. Z wiosną to ma bardzo charakterystyczny głos. Wszędzie to jest słychać. Migracyjne? I ten głos jest bardzo łatwy do nauczenia się, bo on śpiewa. Niech zacznie. Tak, niech zacznie. No ciap, pan tu mówił. Ciap, tak. Ciap, cilp, calp, cilp, calp. I ten tak po niemiecku nazywa się cilpcalp. Czyli on odlatuje na zimę. Tak. Do Afryki? Nie leci daleko, zwykle południowa Europa, południowo-zachodnia. Od nas większość pierwiosnków odlatuje, ale właśnie te z południowej Europy w części pozostają. Niektóre rzeczywiście lecą też do Afryki, do północnej Afryki, ale Sahary raczej nie przekraczają. A dwa, słyszymy tu ptaki? Słyszymy dwa. Jeden już był, nie? Cilp, calp. Ja pokazuję, ale no nie widać go. Nie wiem, czy jest na tym drzewie, czy tu obok. Nie będziemy go szukać.
bo byśmy pół wycieczki spędzili, w końcu byśmy go znaleźli. A Państwo by zobaczyli, że to taki mały, szary, zielony. Nie ma sensu. Ale głos warto się nauczyć. Cilp, calp, cilp, calp, cilp, calp. Albo cif, czaf, co kto lubi. Tak łatwo zapamiętać, nie? To jest jeden. Ale drugi jest tam gdzieś dalej, bardziej na lewo. I też warto nauczyć się tego głosu. On Tak. O, dobre określenie, bardzo dobre. W świecie ornitologicznym bardzo ważne. Trel albo tryl. To jest taki głos, no jak tamten, a tylko teraz oczywiście milczy. Ucie. No. A co to jest, nie wiadomo? Zięba. Po co ja tu jestem potrzebny, to nie wiem. Musi pan potwierdzić, jest pan Proszę się nie zrażać. Tak? Dobrze. Będę kontynuował. My nie, Zięby. ale oni są w stanie stwierdzić, że to jest ten sąsiad, to jest tam Jacek, a to jest Wacek. I jakby czasem Wacek zmienił się na Maćka, to ten to wychwyci, nie? Że to jest inny ptak już. To on będzie inaczej śpiewał, ale dla nas to jest to samo. Nie? Brzmi tak samo. To jest... Myślę, że spokojnie mogę zaryzykować i powiedzieć, że to jest najczęstszy, najpospolitszy głos w lesie w naszym kraju, w większej części Europy. Tak? Zięba. Ale często słuchać ma pan rację. Zięba. To jest właśnie ten trel, zięby. Od tego głosu w lesie trzeba zacząć. Tak? W lasach, ale na przykład w mieście to chyba to nie, nie? W parkach miejskich? Tak. Bywa, tak? Aha. W parkach, obszary zadrzewione, bo to jest tak związane z zadrzewieniami. Nie musi to być wielki las. Może być mniejszy czasami. Natomiast no, nie łąka, nie pole uprawne, nie zabudowania. Tam coś jest. To jest zięba. Tam bogatka. A tu coś jest. Zięba, ten swój trel. I to nam zagłusza wszystko, ale w tle słychać właśnie tego pełzacza leśnego, o którym mówiłem. On śpiewa cicho i mało charakterystycznie. Co jakiś czas się odezwie i zaśpiewa. To jest taki bardzo łagodny dźwięk, wysoki. Można się nabrać. Płacze jak dziecko. Sójka. Są też u nas inni naśladowcy. Na przykład szpak też jest świetnym naśladowcą. Wplata do tego swojego charakterystycznego śpiewu inne głosy innych ptaków. Na przykład śpiewa sobie szpak i nagle odzywa się czajka. Czajka też ma taki głos, taki miauczący. I to wcale nie jest czajka, to jest szpak, który tam udaje. Tak, no tak lubi sobie urozmaicić, nie? Ciekawa sosnówka. Bardzo podobna. Też z wyglądu. Wygląda jak mała, jak mniejsza, taka wyblakła bogatka. Nie jest taka żółta, taka raczej szarawa, ale też ma ten rysunek na głowie, takie ciemne plamy i jasny policzek. I śpiewa bardzo podobnie. Ma trochę inne preferencje środowiskowe, bo rzeczywiście bardziej lubi trochę iglaste lasy niż liściaste. W parkach miejskich Dzięcioł tak. duży. To taki stry dzięcioł, taki czarno-biało-czerwony, kropkowany, paskowany. Jest kilka takich gatunków, one są do odróżnienia od siebie, ale nie jest to takie proste, natomiast większość jest wyspecjalizowana i występuje tylko w niektórych typach lasów, tak jak na przykład dzięcioł białogrzbiety czy dzięcioł średni, którego no może tutaj będziemy mieli szansę spotkać, ale zobaczymy. To jest już dziupla nieużytkowana. A, racja. Dzięcioły zasadniczo co roku wykuwają nową dziuplę, ale to się opłaca innym ptakom, bo ta stara zostaje i może być zasiedlona przez dużą grupę ptaków, które same dziupli nie są w stanie zbudować, nie są w stanie wykuć, a gniazdują w dziuplach. To są tak zwane dziuplaki wtórne, tak się to mądrze nazywa, dlatego wtórne, że same nie... Rynek wtórny mieszka. Tak, rynek dokładnie. To jest doskonała analogia. One zajmują rynek wtórny, a deweloperami są dzięcioły, nie? Były chyba trochę mądrzejsi od tych naszych ogólnie. Więc Nie tak pazerni. Ekologiczni na pewno bardziej, no.
Obecnie możemy już coraz częściej spotkać te takie martwe drzewa leżące w lesie. Kiedyś byłoby to w zasadzie nie do pomyślenia. Gospodarka była tak ułożona, że takich drzew nie wolno było zostawiać, bo panowało przekonanie, że to szkodzi. No, trochę jak z tym krukiem i tam. No. Takie wynikające ze słabego trochę rozumienia, jak działa przyroda. Zasób dla samych drzew też. To jest też zasób, który utrzymuje w lesie wodę, tak? Wodę utrzymuje rzecz, na którą zwrócono uwagę bardzo teraz, czyli to jest rezerwuar węgla. Niestety teraz już przeszła do takiego głosu takiego kontaktowego. Już w zasadzie nie śpiewa, ale to jest druga, znaczy trzecia już sikora. To jest sikora modra, czyli ta niebieska. Pewnie Państwo kojarzycie, przy karmnikach zimą to jedna jest taka duża czarno-żółta, a druga jest żółto-niebieska. No to jest ta mniejsza żółto-niebieska. To jest jeden z najmniejszych ptaków w naszym kraju, nazywa się strzyżyk. Taka mała brązowa kulka z krótkim, sterczącym ogonem. To był jego śpiew. Jest dość daleko, więc może nie robi wrażenia takiej głośności jak mówię, ale jak się stoi bliżej, to on naprawdę potrafi tak zaśpiewać, że uszy prawie bolą. Strzyżyk to jest taki ptak, który bardzo często spotkamy go w takim terenie jak tu. W lesie to szukamy go w dolinach jakichś rzek, potoków, małych cieków nawet, w jakichś obniżeniach, w jakichś terenach bardziej z takimi, na przykład przy stosach gałęzi, jak są w lesie czasami. To jest miejsce lęgowe tego ptaka. To już jest nieźle, aczkolwiek fajniej jak z jednego miejsca słychać 10 gatunków na przykład. Ale to trzeba mieć uszy już, uszy dobre. Trzeba słyszeć te cichsze głosy, ale da się chwycić. Ale jak już jest 4-5, to już jest fajnie. To już jest fajnie, ale to dlatego, że akurat tak się uaktywniły chwilowo. No jak się już tak ściemnia, ciemno, to rzeczywiście ptaki już kończą aktywność, zaczynają ją bardzo wcześnie. No, są ptaki, które właśnie lubią jeszcze wieczorem sobie pośpiewać, bo jakby robi się podobnie jak chodzi o oświetlenie jak rano, nie? I szczególnie tu bryluje kos, a też jego kuzyn drozd śpiewa.